No i siemanko w drugi dzień z pięknej Kiwy, z miasta, które się przeniosło. Nie, sorry, to ja się przeniosłem w czasie, a miasto po prostu się zatrzymało w czasie. To jest naprawdę niesamowite miejsce. Nie sądziłem, że po tych dwóch miastach, czyli po Bukarze i po Samarkandzie mnie coś jeszcze zaskoczy, a zdecydowanie to miasto wygrało wszystko. Pamiętajcie, ja już mówiłem to w jednym odcinku, nie wiem czy wczoraj, czy przedwczoraj, ale właśnie jak będziecie zwiedzać Uzbekistan, pamiętajcie, żeby zrobić to tak, żeby właśnie zacząć z Samarkanda, Bukara i na końcu Giła, żeby każde miasto jeszcze bardziej was zaskakiwało. Bo jeżeli zrobicie to na odwrót i zaczniecie od tego miasta i będziecie jechali później tak, to według mojej oceny no każde wtedy już będzie słabsze. A tak jak zrobiłem ja to teraz, to każde było lepsze. Każdy mnie coś bardziej jeszcze zaskakiwało. No i chyba o to właśnie chodzi. Także mi się to udało. Dzisiaj to się coś tu bardziej dzieje. Chyba że po prostu godzina jest taka. O, sorry. Ciekawe, czy to naprawdę jest rękodzieło? O, sorry. Czy po prostu z Chin. Bo oczywiście tak może być. W ogóle jeszcze wam nie mówiłem, jestem przeszczęśliwy. Dzisiaj doszła mi wiza z Tadżykistanu. Przyznali mi 11 sierpnia, tam lecę, bo mam bilet. Powiem wam jak wygląda zakup biletów, bo nie wiem czy mówiłem. Mówiłem wam oczywiście wcześniej, że już kupiłem, ale normalnie bilety były po około 3000 zł. Oczywiście trzeba było przelecieć w ogóle nie w tą stronę co trzeba i później wracać. A tylko jeden bilet znalazłem za 300 zł. To chyba środa wypada, akurat w przyszłym tygodniu. No i nawet się nie zastanawiałem, od razu go kupiłem. Bo w głębi ducha liczyłem, że dostanę tę wizę i ją dostałem. Miało to trwać 3 dni, potrwało chyba 8, ale koniec końców dostałem. Koniec końców to idę sobie na lodę. Jestem mega szczęśliwy. Dodatkowo jeszcze moja koleżanka mi wczoraj dała kontakty do ludzi, którzy pomogą mi załatwić wjazd do Pakistanu. I jeszcze jedna rzecz, i jeszcze ktoś inny mi powiedział, że od tego miesiąca już Iran ma się otworzyć na turystów. Także same dobre newsy dzisiaj. Jestem bardzo szczęśliwy. Taksówka na mnie czeka. Jadę teraz zobaczyć do centrum miasta. Jadłem obiad, jadłem plowa, także wam nie pokazywałem, no bo to już widzieliście parę odcinków. Znaczy na paru odcinkach. Wiecie, to na z tym miastem i tak dalej. Nie będę za każdym razem tego samego pokazywał. A ja tak tylko fura już czeka. Zaraz zobaczymy co tu się dzieje. O, nie w tą stronę. Szczerze to nic jakiegoś ciekawego to tutaj nie ma. I w ogóle to jest malutkie. Myślałem, że będzie dużo większy. O, tu wejdę. Jakieś przyprawy. Jak wszędzie. Siesta. Kurde, no nie. Albo tu jestem w złym miejscu, nie o tym, o którym czytałem. No albo po prostu tu nic specjalnego nie ma. Wiecie jak jest, ja w każdym mieście, w którym jestem, w każdym państwie też, lubię odwiedzać bazary. Bo na bazarze to zawsze coś się dzieje, czuć jakąś energię i zawsze można zjeść coś fajnego. No ale nie tu. Tu niestety też tu coś robią. Ale to nic takiego, co bym jeszcze nie jadł. Także chyba wracam. Słone pomidorki. No, takiego czegoś też nie widziałem.
Patrzcie, jakie melony. Niektóre to wyglądają jak dynie. Jak moja głowa prawie. Jadę do hotelu poczęstować tam właściciela, bo mnie wczoraj też poczęstował arbuzkiem. Także dzisiaj ja poczęstuję jego i tak zresztą sam bym nie zjadł całego. Wszędzie pełno tych małych busików. Muszę gdzieś tak, o tylko muszę gdzieś złapać taksówę. Bo tymi busikami nie wiem jak się jeździ. Nie wiem który gdzie jedzie. Wiecie co jest fajnego w hostelu, w którym jesteście na przykład sami? Był jeden chłopak, ale już go dzisiaj nie ma. To, że macie taki fajny kontakt z właścicielem. No i właśnie tak tutaj mam. Wczoraj sobie tam coś oglądaliśmy na YouTube, później mi, wiecie, przygotował tam kolację i tak dalej. No wszystko po prostu zaproponował, siadał, ze mną gadaliśmy. Fajne to jest, naprawdę to jest fajne. A jak jedziecie na przykład do hostelu, gdzie jest cały zawalony ludźmi, no to nawet nikt na was uwagi nie zwróci. Znaczy chodzi mi o właścicieli. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, bo tak naprawdę w sumie fajnie jakby ktoś był w moim pokoju. Byłoby się tylko odezwać też bardziej. No ale co? Plusy i minusy, tak jak mówiłem. Na zewnątrz 41 stopni. Także przyszedłem do pokoju, bo się nie da. Chwilę tylko klima podziała, żebym się trochę schłodził i zaczynam trening. Zapamiętajcie sobie tą nazwę, jakby ktoś z was chciał odwiedzić to miasto. Naprawdę warto odwiedzić ten guest house. Właściciele są naprawdę super. Mam dronika, ale teraz właściciel mi właśnie powiedział, że tutaj nie wolno latać, że jest zakaz. Nie wiem jakie tam mają jazdy swoje, ale mają, kurde, muszę przejść gdzieś. No i powiedział, że muszę iść zapytać do policji turystycznej. Jak oni mi pozwolą, to sobie mogę latać. Sprawa wizy do Pakistanu nabrała tempa. Już się skontaktowałem z człowiekiem tam, co ma biuro podróży. Wysłał mi zaproszenie, taki list, że będę brał udział w wycieczce z jego biura właśnie. Dodatkowo swoje dokumenty, potwierdzenie. Potwierdzenie, że taka firma istnieje. Także myślę, że wiza będzie bez problemu. Jestem bardzo, ale to bardzo ucieszony. Taki mur właśnie o długości prawie 2 km otacza to stare miasto. Jak się pani w restauracji zapytałem, gdzie to mogę jeszcze pojechać, żeby coś zobaczyć, a ona mówi nigdzie. To jest gablota. Tu trochę już ją czas zjada. Nie mam okazji nigdy takiej kierować. Mam nadzieję, że się kiedyś uda. Powiem wam, co się stało. Widzieliście, z drona już widzieliście, polatałem sobie. Ten pan tutaj, co jest z tej policji turystycznej, to jest taka inna policja, to jest dla turystów po prostu. Powiedział, że nie ma problemu, żebym sobie polatał i tak dalej. Że dobrze, że przyszedłem zapytać, bo mógłbym mieć problemy. Ale powiem wam, co się stało. Ruszyłem dronem i nie zauważyłem drzewa nad sobą. Całkowicie się zamuliłem. Dron spadł, uderzył mnie w nogi i patrzcie. Tu jedna cała pocięta, druga też.
ładnie. A dron nic. Przestał działać na chwilę, zaraz poleciał z powrotem. Ale idę i czuję, że mam mokro w klapkach. Mówię, kurde, chyba się spociłem. Chciałem wytrzeć nogi, patrzę na nogi, a one w krwi, a nie spocone. No nieciekawie. Muszę iść gdzieś to teraz wyczyścić i odkazić, żeby zaraz czegoś nie dostać. No bo z tej... No to... Tutaj to troszkę. No ale z tej to trochę krwi poleciało. Muszę to obczyścić. Ach. Zawsze się coś stanie. A to takie, wiecie, takie nic, no ale trzeba odkazić. Znowu jem to co wczoraj, także nie będę pokazywał. Pyszną zupkę z makaronem, ziemniakami, mięskiem, warzywami. Przepyszna po prostu. Ale wiecie co, siedzę sobie teraz i tak myślę. Ale ja miałem farta, że ten dron nie uderzył w tego policjanta. On stał centralnie obok mnie. Wyleciał, uderzył w drzewo i czasnął we mnie. W moje nogi. Jakbym w niego walnął, ja miałem tak przerąbane, że nawet sobie nie chcę o tym myśleć. No. Ciekawe, co by mi zarzucił. Myślę, że tak wypytywał, no czy to na pewno będzie minuta, coś tam. I tak. Ja mówię, tak, szybko to zrobię. Nie ma się czym przejmować. No. Ale wtedy to by było się czym przejmować. Ja to mam czasem farta. Naprawdę. Ale dziwnie, no. Dziwnie się zachował dron, bo od razu tak strasznie wysoko do góry wyleciał. A nigdy tak nie robi. Także to było dziwne. Muszę zaraz w ogóle obadać plan na jutro. Mamy jutro do przejechania 400 km w jedną stronę. Muszę tak, najpierw dojechać do jednego miasta 200 km. Stamtąd niby złapać co innego i kolejne 200 do takiego wyschniętego jeziora. Ale mam możliwość wziąć sobie samochód, znaczy nie samochód, taksówkę, która mnie wszędzie zawiezie, odwiezie jeszcze do tego miasta i z tego miasta później wracam do stolicy. Bo bilet kosztuje 200 zł, żeby lecieć, lecę w godzinę, a jak nie, to muszę jechać 18 godzin pociągiem za... Czekajcie, za ile? Za 120 zł chyba. To zdecydowanie wolę lecieć, no nie ma co ukrywać. No. Nie wiem właśnie jak to jutro zrobić. No więc, się okaże. Dobra, jem, bo już zimne jest. Tu jest przerąbane. Dziennie średnio 100 osobom przetłumaczyć, że to, że jestem z Polski, to nie znaczy, ja mówię po rosyjsku. Każdy mówi, no jak? Przecież ty jesteś z Polski, wy mówicie po rosyjsku. Ja mówię, że nie. Że w Polsce się mówi po polsku, a nie po rosyjsku. No i oni mówią, no ale jak? Przecież z nami rozmawiasz. Ja mówię, no bo troszkę rozumiem, ale porozmawiać tak całkiem to się nie da. Bo aż tak dobrze to nie znam. Znaczy znam, troszeczkę znam. Wiecie, tak parę słówek i oni myślą, że ja mówię po rosyjsku, ale tak to nie jest. No ale dla nich wiecie, w niektórych krajach to koniec, mówimy po rosyjsku i koniec. Nie wiem dlaczego tu się wchodziło bez bramki, bo już złożyli dzisiaj. Normalnie do każdego tego miejsca trzeba mieć bilecik. Jeszcze ostatnie zwiedzanko ostatnich miejsc, w których jeszcze nie byłem. Coś sobie zostawiłem na dzisiaj. Ale tu też widzę, że ludzie się już trochę zawijają. Muszę tam do góry gdzieś wejść. Aha. Tutaj tylko fryzjer. Wiecie co, jeszcze chciałbym podziękować za bardzo dużo pozytywnych komentarzy, które były pod ostatnimi 2-3 odcinkami z Uzbekistanu, że ludzie się nie spodziewali, że to tak wygląda i tak dalej. Ja też się nie spodziewałem, uwierzcie mi. Ja to byłem przekonany, że to będzie wyglądało pewnie jak w Kirgistanie, coś takiego. No wiecie, ja to obraz tego państwa miałem taki, że to będzie, wiecie, stary, poradziecki kraj, jakiś taki, wiecie,
To coś takiego jak Kirgistan. A tu po prostu szok. Tu jest tak pięknie. No, popatrzcie tu. Całe miasto wygląda tak. Tu jest, po prostu jesteście w środku starego miasta i tu jest piękna budowla koło pięknej budowli. W każdą stronę, gdzie nie pójdziecie, to coś takiego jest. Sztos. Jeszcze robię ostatni taki obchód. Później wracam do hotelu. Tak, bo mówiłem wcześniej z tą taksówką, którą jutro mam jechać. Bardzo długo, no w sumie chyba 600-700 km. Właściciel z hotelu mi powiedział jeszcze coś innego, że w sumie ktoś nowy się wprowadził i on jutro też będzie jechał do tego pierwszego miasta, do którego ja jadę. I żebyśmy się podzielili taksówką, trochę kosztów odejdzie, a stamtąd sobie już znajdę kogoś, kto mnie po prostu zawiezie do góry, do tego miasta, pozwiedzam sobie, odwiezie na dół. Przepraszam, ojej. Odwiezie na dół. No i tam już zostanę na noc i na drugi dzień samolot. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. To było bardzo ciekawe miejsce. Trzecie miasto na jedwabnym szlaku. Każde z nich było świetne. Bardzo, ale to bardzo polecam Wam tutaj przyjechać, zobaczyć. No i myślę, że będziecie... Dobra, może nie będziecie tak zaskoczeni jak ja, bo widzieliście to u mnie na vlogach. Ale ja tego nie widziałem wcześniej i byłem niesamowicie zaskoczony. Bardzo się z tego cieszę, że tutaj przyjechałem. Jutro jadę do ostatniego miasta i później wracam do Taszkentu. Dokładnie. Tam wracam na parę dni, ogarnąć parę spraw, dodatkowo potrenować. Taki jest plan. I czekam do Szody na swój lot do Duszanbe, do Tadżykistanu. Na sam koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić do sklepu Podróże Wojownika. Jest tam teraz 20% wyprzedaży na wszystko przez pierwsze 2 tygodnie, tak na taki start po prostu. Także wbijajcie shop.podróżewojownika.uk, oczywiście bez polskich znaków. No i co? Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam. Piotr Pająk. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now.